Czas i przestrzeń to wszystko, co nas otacza. Ale dopiero Albert Einstein zaproponował, by traktować je jako jedno i to samo. Tak powstała koncepcja czasoprzestrzeni. W tym programie pokażemy, co tak naprawdę oznacza i w jaki sposób zmieniła nasze rozumienie wszechświata. Zapraszamy na Astronarium. Czym jest czasoprzestrzeń? Aż do początków XX wieku sądzono, że wszechświat składa się z trójwymiarowej przestrzeni oraz płynącego niezależnie od niej czasu. Trudno się zresztą temu dziwić. W końcu z naszego punktu widzenia właśnie tak to wygląda. Poruszamy się w przestrzeni w trzech wymiarach, obserwując upływający przy tym czas. Albert Einstein pokazał jednak, że tak naprawdę wygląda to trochę inaczej. Zgodnie z teorią względności, czasu nie da się oddzielić od przestrzeni. Nie płynie on gdzieś osobno, niezależnie. Jest po prostu kolejnym wymiarem fizycznej rzeczywistości. I dlatego powinniśmy mówić raczej o czterowymiarowej czasoprzestrzeni. To drobne rozróżnienie fundamentalnie zmieniło sposób, w jaki rozumiemy działanie całego wszechświata. Dlatego dziś chcielibyśmy wrócić do kilku rozmów, w których spotkaliśmy się z koncepcją czasoprzestrzeni Alberta Einsteina. Sięgniemy po nowe fragmenty, które pokażą, jak niezwykłe były jej konsekwencje, a także w jaki sposób prawa rządzące czasoprzestrzenią wpływają na otaczający nas świat. Chyba najbardziej zdumiewające wnioski z koncepcji Alberta Einsteina dotyczą natury samego czasu. Włączenie go do czterowymiarowej czasoprzestrzeni oznacza, że czas, podobnie jak wszystko inne, podlega prawom fizyki. I wbrew naszej intuicji nie zawsze płynie tak samo. O konsekwencjach jedności czasu i przestrzeni rozmawialiśmy z doktorem Stanisławem Bajtlikiem z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Na początku XX wieku Albert Einstein opublikował najpierw szczególną, a potem ogólną teorię względności. Okazało się, że podział czterowymiarowej czasoprzestrzeni na to, co jest czasem i to, co jest przestrzenią, zależy od obserwatora, że to nie jest bezwzględne. Różni obserwatorzy mogą sobie z tej czterowymiarowej czasoprzestrzeni inaczej wydzielić czas, a inaczej przestrzeń. I to powoduje, że wskazania zegarów mogą być różne. Jeżeli jakiś zegar porusza się względem nas, to my postrzegamy jego wskazania jako wolniejsze. Uważamy, że ten zegar chodzi wolniej. To prowadzi do różnych paradoksów, na przykład do słynnego paradoksu bliźniąt. Wyobraźmy sobie, że dwaj bliźniacy żegnają się, rozstają. Jeden z nich udaje się w podróż kosmiczną z dużą prędkością i po latach powraca na Ziemię. Brat bliźniak, który go cały czas obserwuje przez lunetę, stwierdza, że ten podróżnik starzeje się wolniej. Dlatego, że zegarem jest wszystko, każdy proces metaboliczny, każdy proces biologiczny. A zatem spodziewa się, że po powrocie na Ziemię ten jego brat bliźniak będzie od niego młodszy. Tymczasem podróżnik obserwuje pozostałego na Ziemi brata przez lunetę i wydaje mu się, że to ten brat oddala się od niego, ten ziemianin. A zatem, że on starzeje się wolniej. Który z nich przy powtórnym spotkaniu okaże się młodszy?
To jest paradoks, który przez wiele, wiele lat budził różne kontrowersje i różne wyjaśnienia. My dziś wiemy, że esencją jest zmiana układu inercjalnego. Młodszy będzie ten bliźniak, który zmienił układ. Ten podróżnik z układu, który się oddalał, musi przejść do układu, który się przybliża. I to łamie symetrię pomiędzy bliźniakami. To stoi, wydawałoby się, w sprzeczności z takim naszym naturalnym postrzeganiem czasu, który wydaje się pewną stałą. No tak czas postrzegano przez tysiące lat. Tak uważał na przykład Newton, że przestrzeń to jest taki wielki garnek, w którym znajduje się materia i ten garnek jest od tej materii niezależny. Ten garnek jest nieskończenie wielki w dodatku. A że czas to jest ta rzeka, która płynie również niezależnie od materii i unosi wszystko. Albert Einstein pokazał, że tak nie jest. Oprócz ruchu na wskazanie zegarów wpływa pole grawitacyjne. Im silniejsze pole grawitacyjne, tym zegar chodzi wolniej. A zatem zegar na szczycie Pałacu Kultury chodzi nieco szybciej niż zegar na placu Defilat. I w tej chwili dokładność współczesnych zegarów atomowych jest tak wielka, że uniesienie zegara o kilkadziesiąt centymetrów w ziemskim polu grawitacyjnym jest zauważalne. Już to powoduje różnicę? Już to powoduje różnicę. Te wszystkie efekty muszą być uwzględniane w praktyce. System GPS, system globalnej lokalizacji, działa dzięki temu, że wokół Ziemi krąży kilkadziesiąt sztucznych satelitów, na pokładzie których znajdują się zegary atomowe, zsynchronizowane ze sobą. I my mierzymy różnicę czasów nadejścia sygnałów z tych satelitów i na tej podstawie ustalamy własne położenie. Z tym, że te zegary, ponieważ znajdują się na pędzących satelitach, których orbity w dodatku są eliptyczne, a więc te satelity raz są bliżej Ziemi, raz są dalej, a więc zarówno ten ruch, jak i ta zmiana pola grawitacyjnego wpływają na tempo, w jakim te zegary atomowe chodzą. I te poprawki muszą być uwzględniane. Bez ich uwzględniania system byłby zupełnie bezużyteczny. Czyli zarówno prędkość, jak i zmiany grawitacji sprawiają, Tak. że czas dla tych satelitów płynie troszeczkę inaczej niż dla nas na Ziemi. Inaczej niż dla nas na Ziemi i inaczej dla każdego z nich. Ponieważ znajdują się na różnych orbitach, w różnych miejscach, w różnym polu grawitacyjnym i mają różną prędkość. Przy czym trzeba podkreślić, że to nie są jakieś dwa rozdzielne efekty, ten efekt prędkości pola grawitacyjnego. To jest jeden efekt sposobu poruszania się w czterowymiarowej czasoprzestrzeni. I ogólna teoria względności obejmuje te wszystkie efekty. Teoria Einsteina miała swoje konsekwencje nie tylko dla tego, jak rozumiemy działanie czasu. Zmieniła także naszą wiedzę o samym jego początku. Wielki wybuch. Moment powstania czasu i przestrzeni. O tym, że wszechświat wyłonił się z takiej pierwotnej osobliwości, dowiedzieliśmy się właśnie dzięki równaniom Einsteina. Dziś wiemy jednak, że ten początkowy moment to także punkt, w którym teoria względności przestaje działać, a czas i przestrzeń się załamują. Z pytaniami na ten temat zwróciliśmy się do profesora Michała Hellera. Gdy po raz pierwszy udało się znaleźć rozwiązania równań Einsteina dla przypadku kosmologicznego, to był początek lat 20. Wszystkie rozwiązania, jakie się pojawiały, przedstawiały ewolucję wszechświata. Już to było zaskoczenie. Einstein był bardzo niezadowolony, że świat ewoluuje. On chciał mieć świat statyczny. Wtedy wszystkim wydawało się, że wszechświat po prostu takim, jakim go obserwujemy, w takiej formie istniał po prostu od zawsze. Wszechświat jest naszym domem, a nikomu dom się nie wali na głowę, ani nie ucieka gdzieś w nieskończoność. I co rozwiązania pokazywały? Gdy cofamy się w czasie, świat się kurczy i wszystko wygląda tak, by się skupiało w jednym punkcie. Ten punkt potem nazwano osobliwością początkową, a potem, ale już sporo lat potem, nazwano to wielkim wybuchem, bo jak się odwróci czas we właściwym kierunku, to nie kurczy się, tylko rozpoczyna się od punktu do dzisiejszego wszechświata. I to zostało chrzczone wielkim wybuchem. Wyobraźmy sobie, że się cofamy do pierwotnej osobliwości
tak jak to astronomowie robią. Mamy dzień dzisiejszy kosmosu, potem te wszystkie epoki, któreśmy już zbadali w miarę możliwości dokładnie. Cofamy się coraz bliżej początku, świat się robi coraz gęstszy, wreszcie osiąga gęstość 10 do 93 grama na centymetr sześcienny, tak zwany próg Plancka. I istnieją poszlaki, że wtedy się prawa fizyki załamują, że dla takiego gęstego wszechświata my już nie wiemy, co się dzieje. Ale ciekawa rzecz, możemy do tego progu Plancka zdążać inną drogą. Nie cofać się w czasie, tylko iść w głąb struktury materii, tak jak się to robi w CERNie. Coraz większymi energiami badamy coraz mniejsze odległości. I gdy dojdziemy do odległości 10 do minus 33 centymetra, to jesteśmy w progu Plancka. Ale proszę zwrócić uwagę, to nie jest inny próg Plancka, to jest ten sam próg Plancka, który był 14 miliardów lat temu na początku. A teraz mamy go tu. Złapaliśmy te same warunki fizyczne, ten sam próg Plancka. A więc coś się z czasem dziwnego dzieje. Że wygląda na to tak, jakby ten początek był dziś, tylko że bardzo głęboko. Czyli zgłębiając to, jak jest skonstruowana materia w tych najmniejszych możliwych skalach, niejako zaglądamy do tego, jak wyglądał wszechświat w momencie swojego powstania. Dokładnie o to wchodzi, z tym, że ja chcę jeszcze tu coś więcej powiedzieć, że tu się napotykamy na poszlakę, że coś dziwnego przy takich małych odległościach i wielkich energiach, coś dziwnego się dzieje z czasem, bo to, czy badamy próg Plancka dziś, tylko bardzo głęboko, czy 14 miliardów lat temu, to nie gra roli, to jest ten sam próg Plancka. Coś wygląda na to, że w tym progu Plancka czas nie funkcjonuje lub funkcjonuje inaczej. I rzeczywiście natrafiamy na coś w rodzaju informacji, bo to też jeszcze ciągle jest poszlaka, że tam nie ma czasu. Że fizyka dzieje się na scenie czasoprzestrzennej do progu Plancka, mniej więcej. A jak idziemy jeszcze głębiej, to czas i przestrzeń nie funkcjonują, one się dopiero wyłaniają gdzieś tam przy progu Plancka. W dzisiejszej fizyce, w dzisiejszej astronomii, jak dobrze pomyślimy, to coś na ten temat możemy powiedzieć. Wielkie odkrycie ostatnich lat, fale grawitacyjne ze zdarzających się czarnych dziur. Co to jest fala grawitacyjna? To jest zakrzywienie, falowanie czasoprzestrzeni. Czasu i przestrzeni. Ten czas, w którym my żyjemy, który mamy tu na naszym zegarku i przestrzeń, w której się poruszamy, to nie są jakieś takie filozoficzne abstrakcje, tylko to jest fizyka. I jak dochodzimy do bardzo małych odległości i wielkich energii, to ten czas i przestrzeń zaczynają szaleć. I to jest coś niezmiernie ciekawego. Fale grawitacyjne to jedno z najbardziej zdumiewających zjawisk przewidzianych przez prawa rządzące czasoprzestrzenią. Te niewielkie zmarszczki rozchodzą się we wszechświecie, sprawiając, że sama czasoprzestrzeń na przemian kurczy się i rozszerza. Ich odkrycie zostało okrzyknięte jednym z najważniejszych osiągnięć współczesnej nauki. Aby zarejestrować fale grawitacyjne, potrzebne były zupełnie nowego rodzaju detektory. Jednym z nich jest położone we Włoszech obserwatorium Virgo. Właśnie tu spotkaliśmy się z profesorem Andrzejem Krulakiem z zespołu Polgraf. Zrzesza on polskich naukowców biorących udział w tych przełomowych badaniach. Jak mówił profesor Krulak, odkrycie fal grawitacyjnych było możliwe właśnie dzięki przewidywaniom Einsteina. Czym tak naprawdę są fale grawitacyjne? Fale grawitacyjne to jest zjawisko przewidywane przez ogólną teorię względności Einsteina. Teoria względności Einsteina opisuje grawitację poprzez zakrzywienie czasoprzestrzeni. Fale grawitacyjne są to w takim razie pewne zaburzenia czasoprzestrzeni. Zaburzenia te rozchodzą się z prędkością światła. Zaobserwować to byłoby bardzo trudno, bo te fale są niezwykle słabe i amplituda tych fali jest bardzo mała, ale można to zaobserwować po prostu jako pewne okształcanie okresowe się przedmiotów. To znaczy na przykład, gdyby taka fala przechodziła przeze mnie, to ja bym się troszeczkę
skurczał i rozszerzał i to w sposób taki okresowy, zgodnie z tym okresem fali grawitacyjnej. Czyli to takie trochę zmarszczki na powierzchni czasoprzestrzeni, które się rozchodzą we wszechświecie. Tak, obrazowo to nazywamy zmarszczkami, a to oznacza, że po prostu krzywizna czasoprzestrzeni zmienia się okresowo. To są tak zmiany bardzo małe, są całkowicie niezauważalne i ogromnym wyzwaniem technologicznym właśnie jest wykrycie tych niezwykle małych zmian. Do końca nie wiedzieliśmy, jakie sygnały wykryjemy i okazało się, że właśnie te czarne dziury zostały wykryte pierwsze. To zjawisko wygląda w ten sposób, że jeżeli te dwa ciała krążą wokół siebie, to jest emitowana fala grawitacyjna. W wyniku tego odległość między tymi ciałami zmniejsza się, co powoduje, że amplituda i częstość fali grawitacyjnej rośnie. Mamy taki charakterystyczny sygnał zwany ćwierkiem o rosnącej częstości i amplitudzie. No następnie w końcu dochodzi do zlania się tego układu i w końcu w przypadku czarnych dziur powstaje jeden obiekt, który jest czarną dziurą. Ta czarna dziura jeszcze tak drga trochę. Te drgania też są źródłem fal grawitacyjnych, czyli mamy taki zanikający sygnał okresowy. Na czym polega zatem przełom związany z odkryciem fal grawitacyjnych? Jakie to otwiera możliwości, jeżeli chodzi o badanie kosmosu? Jedna rzecz to jest oczywiście, że obserwacja fali grawitacyjnej to jest takie potwierdzenie teorii względności w bardzo silnych polach czy przy bardzo dużych prędkościach, prawda? Te czarne dziury, jak się zdawały, to poruszały się z połową prędkości światła, czyli prędkością 150 tysięcy kilometrów na sekundę. Czyli to jest kolejny dowód, że Einstein miał rację. Tak, to jest kolejny dowód i taki jeden już bardzo, bardzo mocny i znacznie rozszerzył też zakres ważności teorii Einsteina, co znowu się sprawdziła nawet w tych bardzo, bardzo silnych polach i do tej pory nie znaleziono jakichś odchyleń od teorii względności. A druga rzecz to jest właśnie, że przy pomocy czarnych dziur możemy obserwować bardzo ciekawe obiekty astronomiczne. Otwiera to nową dziedzinę, tak zwaną astronomię fal grawitacyjnych, gdzie przy pomocy fal grawitacyjnych będziemy mogli obserwować wiele ciekawych obiektów we wszechświecie. Fale grawitacyjne wydawały się jednym z najbardziej nieprawdopodobnych pomysłów Einsteina. A jednak okazało się, że naprawdę możemy wykryć te niewielkie drgania czasoprzestrzeni. Niektórzy zadają w związku z tym pytanie, co jeszcze może się dziać z czasem i przestrzenią. I czy są zjawiska, które mogą na przykład zupełnie odwrócić ich zwyczajny porządek. Kiedy ktoś mnie pyta, czy możliwe są podróże w czasie, odpowiadam, one są nie tylko możliwe, one są obowiązkowe. My wszyscy jesteśmy niewolnikami czasu, jesteśmy wleczeni w czasie i z tego pociągu nie możemy wyjść, a jeśli wychodzimy, to raz na zawsze. Problem jest inny. Problem polega na tym, dlaczego czas płynie tylko w jedną stronę, tylko od przeszłości ku przyszłości. I na ten temat były różne hipotezy, na przykład wielki fizyk Boltzmann na początku XX wieku wiązał tę kierunkowość upływu czasu, tę strzałkę czasu ze złożonością naszego świata. Z termodynamiką. Żyjemy w świecie niesłychanie złożonym. Wszystko wokół nas i my sami jesteśmy zbudowani z ogromnej ilości cząsteczek i atomów. I wszystkim tym rządzi druga zasada termodynamiki, która mówi, że z porządku, w układzie izolowanym, z porządku zawsze rodzi się chaos. Ja dam bardzo prosty przykład. Zwykle mówi się o jajku i jajecznicy. Jajko jest strukturą uporządkowaną, żółtko oddzielnie, białko oddzielnie. Wbijamy to na patelnię, robimy z tego jajecznicę albo omlet. I już nigdy z omletu nie możemy zrobić jajka. Ale dam jeszcze prostszy przykład, bo jajko jest bardzo skomplikowane. Kupujemy talię kart. Ona jest w fabryce ułożona kolorami i w ramach każdego koloru od 2 do asa. Zaczynamy tasować tę talię. Porządek zaczyna się burzyć. Po pierwszym tasowaniu jeszcze mamy takie grupki kart jednego koloru, ale po kilkunastu tasowaniach już nie. I możemy tasować do końca świata i ta talia nigdy nie powróci do tego początkowego
układu. Dzisiaj wiemy, że Boltzmann nie miał racji, dlatego że po pierwsze w układach występują tak zwane fluktuacje, czyli generalnie układ przechodzi od stanu uporządkowanego do chaotycznego, ale po drodze mogą nastąpić takie minimalne jak gdyby powroty do trochę większego porządku. Każdy, kto gra w brydża, czasami dostaje longer w pikach. A więc dostaje coś, co jest rzadkie, nietypowe, co jest odwróceniem tego wymieszania talii kart. Nigdy nie zauważyliśmy żadnego procesu fizycznego, w którym czas choćby na chwilę się cofał. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, w latach 50. w eksperymentach z cząstkami elementarnymi zauważono proces, który, no, żeby to bardzo prosto wyjaśnić, gdybyśmy mogli sfilmować kilka takich cząstek elementarnych i zobaczyć, jak przebiegają procesy ich rozpadu i powstawania, to okazałoby się, że już na poziomie tych kilku cząstek elementarnych przejawia się kierunkowość upływu czasu. Jest asymetria pomiędzy przepływem czasu do przodu a do tyłu. Tak więc prawa fizyki czują kierunkowość upływu czasu już na poziomie elementarnych cząstek, czyli układów bardzo, bardzo prostych. Także do dziś nie wiemy, dlaczego jesteśmy wleczeni przez czas od przeszłości ku przyszłości. Koncepcja czasoprzestrzeni pokazała nam wiele zdumiewających zjawisk. Okazało się, że czas może płynąć różnie w różnych warunkach, a cała rzeczywistość wokół nas rozszerza się i kurczy pod wpływem zderzeń masywnych obiektów we wszechświecie. Myśl Alberta Einsteina mimo upływu lat nadal napawa nas zdumieniem, ale dzięki niej coraz lepiej rozumiemy niezwykłe prawa rządzące działaniem czasoprzestrzeni. To niesamowite, że koncepcja czasoprzestrzeni Alberta Einsteina z jednej strony mówi nam o początkach wszechświata, a z drugiej znajduje zastosowanie w nawigacji w naszych telefonach. Niezależnie od tego, dokąd zaprowadzi nas GPS, wszyscy jesteśmy także podróżnikami w czasoprzestrzeni, przemieszczając się nie tylko z miejsca na miejsce, ale nieustannie w przyszłość. Na przykład ku przyszłym odcinkom Astronarium. Bo na dziś to już wszystko. Jak zwykle dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.